Arabia Saudyjska szaleje. The Line, wielki pływający żółw, a teraz gigantyczna kostka Moraba. Wracamy do tematu Arabii Saudyjskiej. Zobaczmy postępy na budowie The Line. Porozmawiajmy również o tym, czy Polaków byłoby stać na tego typu wielkie inwestycje. Prowadząc architekturę, zostańcie z nami. Czy pamiętacie o subskrypcji naszego kanału? Jeżeli nie, to zróbcie to koniecznie teraz i włączcie dzwoneczek. Co się działo pod naszym filmem The Line? No, komentarzy było dużo. No i Pawle, niedowiarku, przecież się buduje. No tak, tu akurat faktycznie buduje się, no i mamy nawet zdjęcia z drona pokazujące właśnie jak taka pasmowa, liniowa inwestycja się buduje. No ale oczywiście nie mogliśmy być tacy łatwowierni, więc dokonaliśmy oczywiście sprawdzenia i researchu dla Was, co się buduje, bo to jest, myślę, kluczowe pytanie, ponieważ nie jest to jednak takie oczywiste. Ponieważ według założeń The Line miał mieć 170 km długości i to dwa takie budynki wielkości World Trade Center rozstawione właśnie na takiej odległości. No i sprawdzamy, jak to wygląda. Przejrzeliśmy na przykład forum Skyscraper City, no i tam okazuje się, że póki co budują tylko 5 km, tak? No i już sama budowa tych 5 km wydaje się dosyć podejrzana. No ale dobra. Przecież się buduje. No i tutaj warto też powiedzieć, że dużo firm na przykład zagranicznych twierdzi, że bierze udział przy budowie tego. I na przykład... Momencik, a to co, niewolnicy nie będą pracować pod tą budową? Bo takie były komentarze. No właśnie, to też jest dosyć ciekawe, ponieważ według założeń przy budowie The Line ma pracować około 450 000 wykwalifikowanych pracowników. Tutaj w komentarzach pod The Line, pod tym naszym pierwszym odcinkiem pojawiało się często takie zdanie, że a co my się tutaj znamy, co my to przekładamy realia polskie na realia, czy nawet europejskie, gdzie mamy skomplikowaną biurokrację, na to, co dzieje się w Arabii Saudyjskiej, gdzie przecież niewolnicy zbudują wszystko. Tylko słuchajcie, z tymi niewolnikami to może się fajnie sprawdzało, ale z jakieś 5000 lat temu przy budowie piramid, tak, gdzie ci biedni niewolnicy tak naprawdę byli głównie wykorzystywani po prostu to, co dzisiaj robią maszyny, czyli transportowali materiał budowlany, ale raczej ci, którzy planowali tę inwestycję, nią zarządzali, czy tą budową piramid, no to wątpię, żeby to byli tacy zwykli robotnicy, którzy po prostu mieli pchać kamienie. Przykładem właśnie, a propos wracając tutaj do The Line, czyli tej budowy, która już się rozpoczęła i to, co widać teraz, no to już widać, że Saudowie nawet do fundamentowania posiłkują się już tutaj firmami zagranicznymi, ponieważ na oficjalnej stronie firmy Keller, która właśnie specjalizuje się w tego typu wzmacniania gruntu, jest informacja, że właśnie zlecono im tutaj przygotowanie podłoża właśnie pod The Line. No i rozpoczęli budowę, czyli tam palowanie pierwszego segmentu 5-kilometrowego, więc do 170 km jeszcze chwilę. No ale jak spojrzymy się na całe tego założenia, bo my jesteśmy bardzo sceptyczni mimo wszystko, to kwestie właśnie tych ludzi, jeszcze pozostańmy przy tym temacie. Jednocześnie w Arabii Saudyjskiej podejmowane są różne tematy, m.in. budowa Jeddah Tower, czyli najwyższego budynku na świecie, który miał przebić 1 kilometr. No i okazało się, że w 2018 roku po osiągnięciu 350 metrów, a tutaj mówimy o tym, że The Line będzie miał 500 metrów wysokości na odcinku 150 km, a nawet razy 170. Razy 2. No i się okazuje, że niestety ten najwyższy budynek ma problemy z ludźmi, że nie ma komu tego budować. No i zatrzymali się na wspomnianych 350 metrach, także do kilometra jeszcze dosyć daleko. Tymczasem, jak sobie zobaczymy na mapę, budynek jest budowany blisko infrastruktury, czyli już istniejącej, czyli dróg, autostrad, portu, gdzie można dostarczyć materiały. Bo jednym z naszych największych zarzutów to na pustyni nie ma materiału. No może się wydawać, że przecież co to do budowy tego typu inwestycji jest potrzebne? Piasek, woda i cement. No i tak się akurat składa, że tam w tym miejscu, gdzie budują te pierwsze 5 km, nie ma ani piasku, ani cementu, ani wody.
A teraz, no ale jak to piasku? Przecież są na pustyni. No tak, tylko tutaj od razu należy przypomnieć, że te piaski, które znajdują się na pustyni, nie nadają się po prostu do wykorzystania do mieszanek, z których można wykonać beton i żelbet, tak? Czyli ten piasek, który nadaje się do tego typu materiałów, również trzeba sprowadzić. Nie mówimy już tutaj o szkle, o aluminium, o stali. No, ilości po prostu materiałów i logistyka, jaka jest niezbędna do wybudowania tak kompleksowej inwestycji, tak dużej inwestycji, no, jest po prostu niewyobrażalna. A przypomnijmy, że w Dubaju była podobna sytuacja. Chociaż mieli blisko pustynię, to piasek musieli sprowadzać. No i wszystko powstawało z przywiezionego materiału, tylko tam infrastruktura była. No i tutaj też dosyć ciekawe, ponieważ właśnie na wielu forach internetowych pojawiają się takie informacje od różnych ludzi, że anonimowych oczywiście, bierzemy udział przy realizacji tej inwestycji. Oczywiście w jakim zakresie nie jest to powiedziane. No i oczywiście też nie mogą nic zdradzić, ponieważ to wszystko jest po prostu tajne, tajemnicze i nie wiadomo kto. Według informacji Saudów no, biorą udział przy tym najwięksi specjaliści. Na świecie nie wiadomo tylko kto. Czyli po raz kolejny mamy tutaj do czynienia chyba z naszym znanym Galem Anonimem, może tym samym z Węgier i innych naszych przykładów, obiektów. Natomiast jeżeli wrócimy do znowu tego Kingdom Tower, czyli Jeddah Tower, ona jest zaprojektowana i tu już ta informacja jest wiadoma przez Adriana Smitha, czyli tego samego architekta, który projektował najwyższy obecny budynek, czyli Burj Khalifa. Tu można powiedzieć, że tak ważna budowla, przełomowa chyba w dziejach świata, no nie wiadomo o niej nic. Tak? Budujemy, ale gdzie są plany? Nie ma żadnych planów, jak to będzie wyglądało. I też to jest właśnie taki trochę dysonans, czyli tak z jednej strony już powstaje konstrukcja, podwaliny, fundamenty, paluje się, całe wzmacnia grunt. Natomiast według informacji reszta jest w fazie koncepcyjnej. No, z naszego doświadczenia projektowego, jeżeli my tworzymy takie obiekty właśnie jak na przykład Wodny Park Tychy czy Fabryka Wody w Szczecinie, no to jak już rozpoczynamy prace budowlane, to już doskonale wiemy, jak to będzie wyglądać, tak? Szczegółowo, gdzie, co będzie, a nie na zasadzie, no, czy my się zastanawiamy, czy na dachu będzie basen, czy nie. To jest w ogóle tak naprawdę niemożliwe, tak? Czyli wykonywać fundamenty bez wiedzy, co jest u góry, bo tak naprawdę konstrukcja liczy się od góry, tak? Najpierw trzeba policzyć dach, żeby zrzutować te siły niżej i tak dalej, i tak dalej. I wtedy dopiero wiadomo, jak ten grunt należy wzmocnić i co te pale muszą przenieść, więc no... Albo po prostu dochodziłoby do strasznego przewymiarowania, tak? Czyli musielibyśmy się nastawić, że basen jest na każdym poziomie i ten nacisk na grunt będzie olbrzymi, więc wszędzie na tej długości 150 km plus, wszędzie budujemy najmocniejsze zabezpieczenia. No tak się po prostu nie projektuje, bo wydano by bardzo dużo pieniędzy. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że to jest jedyna taka niesamowita inwestycja w Arabii Saudyjskiej. Po prostu Saudowie na świecie teraz no, przebijają wszystkich. Także na przykład kolejną ciekawostką jest to, że planują na przykład budowę... Kebabu. Proszę? Kebabu. Kebabu. Tak, kostki Muraba. To też jest dosyć ciekawa inwestycja. Może trochę realniejsza względem The Line, ale też dosyć niezwykła. No oczywiście tutaj dalej nie wiemy za dużo, ponieważ jest to taka idea dzielnicy Riyadu, taką mieszkaniowo-biurową. No i w jej centrum ma właśnie powstać taka spektakularna kostka, ale żeby było ciekawie, to tak naprawdę to nie będzie cały wypełniony cube, w którym będą mieszkać ludzie, tylko to ma być takie centrum rozrywki. Ciężko powiedzieć, jakby do końca sprecyzować tą formę, ale ma być bardzo nastawione na spektakularne rozwiązanie, czyli środek tak naprawdę tej kostki ma być wyłożony multimedialnymi ekranami, prawdopodobnie LED albo jakimiś innymi konstrukcjami. No i tam dzięki temu na kostce, która ma 450 metrów jeden bok, tak, no, mają być w środku wyświetlane różnego rodzaju no, sceny, scenerie, tak? Może to być Mars, może to być na przykład kraina smoków, czy jakieś inne po prostu, co tam sobie zarządcy wymyślą. Ja się tylko zastanawiam, skąd oni wezmą te smoki. To może wielki pływający żółw? No, na pewno. Słuchajcie, tutaj mamy taką sytuację, że właśnie włoskie studio konceptualne zajmujące się właśnie projektowaniem takich
pojazdów wodnych o dźwięcznej nazwie Lazzarini Studio Design. Tak, no i Lazzarini właśnie zaproponowało takiego pływającego żółwia, który ma mieć około 600 metrów długości, no i ma być tak naprawdę takim pływającym miastem, do środka którego mogą wpływać inne statki, no i ma być to oczywiście największa pływająca konstrukcja w historii ludzkości. To tak jakby wziąć lotniskowy Gerald Ford i zrobić nim kółko, bo on ma 350 metrów, czyli Rozumiecie? No. Duże, tak? Więc... No ale pewnie firma Lazzarini ma duże doświadczenie w temacie. Tak. Oczywiście specjalizuje się w takich obiektach pływających, tylko na razie na skalę takiego samochodu osobowego. No ale co to przenieść skalę samochodu osobowego do czegoś, co jest nieporównywalnie większy niż największy do tej pory pływający lotniskowiec. No cóż. Niedowiarek. No ale niestety taka moja rola tutaj chyba w tym odcinku i w ogóle, że jestem pesymistycznie nastawiony do tego typu No dobrze, rewelacji. ale ja chcę Ci powiedzieć jedno, że nasi tutaj komentatorzy stwierdzili, że Ty masz ograniczone myślenie, bo projektujesz w Polsce. Polska to jest nie za bogaty kraj i jak tu by się porównywać do Arabii Saudyjskiej? No właśnie, to jest największy problem tego, że my tutaj z punktu widzenia Polaków porównujemy się do kraju, który jest dużo bogatszy od nas, ma przecież ropę naftową i oni nie wiedzą, co z tymi pieniędzmi zrobić. Ale trzeba by na pewno, Andrzeju? No właśnie nie jest taki bogaty, bo okazuje się po sprawdzeniu danych PKB Arabii Saudyjskiej 833 miliardy dolarów. Polska w porównaniu 679,4 miliarda dolarów, czyli różnica niewielka. No dobrze, ale powiecie sobie, w Arabii Saudyjskiej mieszka mało ludzi. Otóż nie. W Polsce 37 milionów, w Arabii Saudyjskiej 34,5 miliona na tej pustyni, tak, dużo. Więc w przeliczeniu na PKB na mieszkańca, no to u nas wychodzi 18 tysięcy, a tam 23 tysiące dolarów. Czy to dużo? No, takie Niemcy mają PKB na poziomie 4260 miliardów dolarów, Włochy 2100 miliardów, a takie USA 23 320 miliardów dolarów. Więc Amerykanie to powinni już mieć kilka takich D-Line, czy takich pływających, Albo zrobić sobie od jednego wybrzeża do drugiego, ale ktoś pokusił się o zrobienie takiej prezentacji, żeby uświadomić, jak bardzo absurdalny jest to pomysł i wstawił D-Line do Nowego Jorku, a potem do Chicago. No i zobaczcie te obrazki. No jest to dosyć kuriozalne, widać tutaj tą skalę. Może to też jest taki problem, że te wizualizacje na pustyni może nie oddają tej skali. Może ktoś tego nie czuje, jak to jest absurdalny pomysł po prostu, żeby budować tak dużą skalę. No w przełożeniu tego do krajobrazu Nowego Jorku czy Chicago, no to dopiero widać, jak to wygląda. Ale słuchajcie, buduje się, więc może również, patrząc na przykład, porównując jeszcze te gospodarki, to nasz CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny, wcale nie jest również jakąś taką wyimaginowaną inwestycją, więc może już niebawem będziemy się my tutaj w Polsce też cieszyć taką mega konstrukcją. Osobiście uważam, że na pewno. Słuchajcie, ale tutaj trzeba jeszcze wrócić do takiego aspektu, który został poruszony właśnie na forum Skyscraper City, czyli tego jeden z moim zdaniem ulubionych komentarzy, który pokazuje pewną zależność, tak, że Arabia Saudyjska, no zobaczcie co robi, tak, informuje nas, że buduje 170-kilometrowe miasto, chce wybudować największą pływającą konstrukcję tego żółwia. Teraz będzie super multimedialna kostka na 450 metrów wysoka. Stok narciarski w Arabii Saudyjskiej. No słuchajcie, brzmi to wszystko na inwestycje, które są nieporównywalne do czegokolwiek, co do tej pory ludzie zbudowali, tak? Bo ani nie powstało coś, co jest zbliżone nawet do tego żółwia, czy do D-Line, tak? To wszystko gdzieś tam, jeżeli nawet były jakieś inwestycje, to w Arabii Saudyjskiej stanęło. Ale jest jedna rzecz, która je charakteryzuje. One są zawsze oddalone gdzieś w czasie. Mimo że tam oczywiście D-Line jest podawane, że niby w 2030 roku ma być zakończone, ale tutaj też trzeba powiedzieć, że jest dosyć takie zamieszanie w mediach, ponieważ z jednej strony mówi się, miesza się D-Line z tym całym okręgiem przemysłowym, całym kompleksem NIOM, w którym D-Line jest tylko częścią i o nim mówi się, że ma być jakby ukończona ta strefa ekonomiczna w 2030, a D-Line w wielu informacjach prasowych ma być ukończone między
między 2030 a 2050. Tego żółwia mają zacząć budować dopiero w 2035 roku. To jest na razie tylko i wyłącznie koncepcja. I tutaj jest pewna rzecz, która to łączy. Tak ciężko jest ocenić, czy ta inwestycja idzie do przodu, czy nie. No bo w przypadku właśnie tego wieżowca Jeddah Tower, tam jasno widać, po prostu on nie rośnie do góry, 300 metrów, koniec. A w przypadku The Line można sobie tak po prostu palować 170 km, a jeżeli nie wyjdzie wieżowiec, to przynajmniej będą mieli tutaj autostradę. I ja myślę, że to się skończy autostradą, bo autostradę też trzeba palować, jeżeli są słabe warunki gruntowe. Także w moim przekonaniu, jeżeli zaczyna się 29 km od najbliższej infrastruktury i tam się coś buduje, to chyba dlatego, że w tym miejscu są słabe warunki i popatrzcie, że tworzymy super nowe miasto, które ma duże uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ znajduje się przy głównym szlaku handlowym przez kanał Suezki i ma być super nowoczesne i właśnie w takim ciekawym miejscu i jakby te całe założenie miasta wydaje mi się bardzo sensowne i połączenie z główną częścią kraju, które jest już rozwinięta, w której znajduje się cała infrastruktura. To wydaje mi się mieć dużo większy sens niż budynek, który no jest absurdalnie wielki i w dodatku nic o nim nie wiadomo, a niby już się zaczęła budowa. No ale zaczęła się, co by nie mówić, zaczęła się, więc na pewno jeżeli już powstanie tego typu inwestycja, to sami tam pojedziemy z kamerą, uderzymy się w pierś, powiemy... Specjalnie dla Was, nie dla siebie, dla Was. Uderzymy się w pierś, powiemy, że nie mieliśmy racji, że byliśmy niedowiarkami i na pewno nie jedną relację stamtąd dla Was przygotujemy. Podsumowując odcinek, Arabia Saudyjska to dzisiaj Mekka architektów. Architektów konceptualnych i wielkich wizjonerów. Na pewno jest to niesamowita akcja marketingowa. Co nie zmienia faktu, że The Line na pewno się buduje. A czy się zbuduje, to zobaczymy. Nasze zdanie znacie. Oczywiście czekamy na Wasze komentarze. Jeżeli podoba Wam się film, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i widzimy się już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć.